Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Winning Engineering, gdzie przyjrzymy się nowym bolidom kandydatów do tytułów mistrzowskich. Zapraszam na analizę SF21, W12 i RB16B. Zespoły Ferrari i Red Bull zużyły oba swoje tokeny rozwojowe na zmianę obudowy skrzyni biegów. Natomiast Mercedes oficjalnie nie potwierdził, na co wydał swoje dostępne tokeny, ale rąbka tajemnicy uchyla James Allison, który twierdzi, że niedługo będzie wszystko już jasne. Możemy się domyślać, że element, na który Mercedes wydał swoje 2 żetony, nie został po prostu zamontowany w bolidzie na czas prezentacji. Po szersze omówienie systemu tokenów oraz zmian regulaminowych w zakresie aerodynamiki zapraszam do naszego poprzedniego filmiku, który znajdziecie tutaj. Przednie skrzydło Ferrari zachowało podobny koncept do zeszłorocznej konstrukcji z nieco bardziej agresywnym ułożeniem płatów w wewnętrznej sekcji oraz ze zmianami w geometrii głównego płata. Wycięcie w tylnej krawędzi płyty krańcowej zostało powiększone, co ma zwiększyć efekt kierunkowania strugi powietrza na zewnątrz, zwłaszcza przy skręconych kołach. Co ciekawe, niemal identyczny kształt zauważymy w zaprezentowanym wcześniej bolidzie Mercedesa, którego skrzydło z kolei nie uległo większym zmianom. Przednie skrzydło Red Bulla wydaje się mieć bardziej agresywną konfigurację płatów względem zeszłego roku. Jednak z pewnością konfiguracje przedniego skrzydła każdego zespołu będą się dynamicznie zmieniać w zależności od charakterystyki toru. Zmiany w geometrii nosa w Ferrari ograniczone były zamrożoną przednią strukturą zderzeniową, na której usprawnienie należałoby wydać tokeny rozwojowe. Dlatego też nowy projekt skupia się na zmianie czubka nosa i rozbudowie sekcji peleryn, które w tym roku połączono z chorągiewkami umieszczonymi w poprzednim sezonie pod przednim zawieszeniem. Peleryny nachylono bardziej do wewnątrz, aby dostarczyć większej ilości powietrza do centralnej części podłogi. Z przodu RB16B ponownie najbardziej rzucają się w oczy zmodyfikowane peleryny. Przesunięcie w górę nosa i nadanie agresywnego kąta natarcia jest możliwe dzięki zastosowaniu dużego nachylenia całego pojazdu przez Red Bulla. W wyniku tego efektywny kąt natarcia przedniej części peleryny jest mniejszy. Umieszczone wyżej są w stanie skierować więcej powietrza na przednią część podłogi. Każdy z zespołów wprowadził nowy projekt przednich kanałów chłodzenia hamulców. W Mercedesie zostały zwężone w górnej części, aby ułatwić strudze dostanie się do bargeboardów. Co ciekawe, Red Bull zastosował odwrócony koncept z poszerzoną górną częścią i zwężoną dolną. Intrygujące, iż na renderach udostępnionych przez Mercedesa zauważymy małe skrzydełko umieszczone za przednim wahaczem, podczas gdy model przedstawiony na oficjalnej prezentacji był tego detalu pozbawiony. Będzie ono działało jako drugi płat i w przekroju, razem z wahaczem, tworzyło odwrócone skrzydło dwuelementowe. Ma to na celu skierowanie strugi powietrza w dół. Warto też zwrócić uwagę na rząd skrzydełek debiutujących w Ferrari w okolicy wylotu z kanału S. Kształtem przypominający rozwiązanie Mercedesa, a liczbą ich odpowiednik z Alfa Romeo. Mają one pomóc w ekstrakcji powietrza spod nosa oraz skierować strugę powietrza ku dołowi. Mocowanie lusterek w Mercedesie zostało ukształtowane tak, aby utworzyć generator wirów. 2 wiry obracające się w tym samym kierunku, przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, pozwolą utworzyć ruch powietrza na zewnątrz, kierując powietrze z centrum nad sidepody. Sekcje boczne w każdym z omawianych bolidów uległy zmianom, a zarówno Ferrari, jak i Red Bull zbliżyły się ze swoimi konceptami do Mercedesa, dodając kolumnę płatów przypominającą żaluzję okienną. Każdy z zespołów skrzętnie ukrywa projekt swojej nowej podłogi, gdyż w roku, gdzie ograniczono rozwój bolidów jak nigdy dotąd, jest to jeden z największych obszarów do rozwoju. Mercedes jednak poszedł krok dalej i na prezentacji bolidu W12 na krawędzi podłogi nałożono swego rodzaju pokrywę, mającą w dość prosty sposób zamaskować rozwój techniczny dokonany w tym obszarze. Ferrari oraz Red Bull w porównaniu do Mercedesa odkryły więcej szczegółów, takich jak dodatkowy generator wirów czy pionowa zakrzywiona płytka przed tylnym kołem w Red Bullu. Nie możemy jednak oczekiwać, że będą to wersje zbliżone ostatecznemu konceptowi, a bardziej ewolucja niemal identycznych rozwiązań testowanych w zeszłym roku w Abu Dhabi. W Mercedesie zauważalna jest wypukłość na pokrywie silnika. Poprawki jednostki napędowej przygotowane przez Mercedes AMG HPP
związane z kolektorem dolotowym wymagają dodatkowej przestrzeni na jednostkę napędową, czego wynikiem jest widoczne uwypuklenie. Detal ten jest widoczny także w AMR21 i co ciekawe nieobecny w McLarenie i Williamsie, gdzie zastosowano nieco luźniejsze upakowanie jednostki napędowej Mercedesa. Ferrari, jako jedyne z omawianych zespołów, wyraźnie zmieniło wlot do sidepoda, zbliżając się kształtem do projektu Red Bulla z RB16. Zmniejszony rozmiar odbija się na większych kanałach dolotowych do układu chłodzenia umieszczonych w airboxie. Kolejnym trendem zauważalnym u większości zespołów jest dążenie do redukcji wielkości sidepodów poprzez przeniesienie komponentów układu chłodzenia bliżej osi symetrii pojazdu. Dzięki temu uzyskują mniej zakłócony przepływ powietrza do tyłu pojazdu. Wszystkie zespoły stawiają na agresywne ścięcie sidepodów, które wcześniej sprowadza powietrze na górną powierzchnię podłogi przy użyciu efektu Coandy. W odpowiedzi na regulaminowo ograniczone wymiary podłogi, wylot z komory silnika w każdym z omawianych bolidów został podniesiony możliwie wysoko, odkrywając większą powierzchnię podłogi. Dzięki temu zabiegowi inżynierowie w pewien sposób zachęcają powietrze o wysokiej energii do pozostania na górnej części podłogi i przepływania w kierunku tyłu pojazdu, a nie zawijania się pod podłogę, co promuje regulaminowe przycięcie. W Ferrari oraz Red Bullu, aby stworzyć ciaśniejsze upakowanie tyłu, zmodyfikowano obudowę skrzyni biegów, co dodatkowo pozwoliło na przesunięcie do tyłu mocowań wahacza. W Red Bullu tylne ramię dolnego wahacza tworzy namiastkę podwójnego dyfuzora i przypomina koncept wprowadzony już w zeszłym roku przez Mercedesa. W Ferrari przesunięcie mocowań oraz podniesienie dyferencjału pozwoliło uzyskać dużą powierzchnię przepływu powietrza w stronę wylotu dyfuzora. Po prezentacji wszystkich czołowych zespołów można zauważyć, jak zmiany regulaminowe w zakresie aerodynamiki ukształtowały trendy projektowe, takie jak zwężenie sidepodów kosztem podniesienia środka ciężkości oraz zwiększenie wysokości wylotu z komory silnika, aby zmaksymalizować powierzchnię podłogi. Mercedes już w momencie prezentacji wygląda na dobrze przemyślany koncept z wysokim stopniem dopracowania każdego detalu, a najmocniejsze karty nie zostały jeszcze odkryte. Red Bull może okazać się największym beneficjentem tak ograniczonego rozwoju bolidów, gdyż z ulepszoną iteracją RB16 będą w stanie uniknąć słabego początku sezonu. W porównaniu z ewolucją mającą miejsce w Mercedesie i Red Bullu, w Ferrari mamy do czynienia z bardziej radykalną zmianą projektu, której oczywistą przyczyną był katastrofalny sezon 2020. Jednak proces powrotu na szczyt Formuły 1 jest z pewnością utrudniony przez obowiązujący system tokenów. A w kim Wy upatrujecie kandydata do mistrzowskiego tytułu w tym roku? Koniecznie dajcie znać w komentarzach. To tyle na dzisiaj, do zobaczenia, cześć!